przed nami 152 km, które będziemy jechali prawie przez 4 godziny. Myślę, że będzie wesoło. Odjechaliśmy pół kilometra dalej i już trochę rozumiem, dlaczego będzie takie opóźnienie. Opuściliśmy Dnipro, co prawda za dużo go nie widzieliśmy, bo jesteśmy mocno w trasie. Jedziemy teraz całkiem fajną drogą, zresztą sami zobaczcie. Ale kiedyś tę trasę pokonywałem. Jedziemy z Dnipro do Mikołajewa w południowo-zachodniej części Ukrainy, już bliżej Naddniestrza. Postanowiliśmy nie robić trasy do Naddniestrza na jeden dzień, bo jest to trochę hardcore, tylko podzielić. Mamy mały postój na trasie. Wykonuję tutaj sobie trochę pracy, bo pracuję często w podróży. Tu jedzie stary chyba ZIL, wydaje mi się. A tu jest przystanek, na którym się zatrzymaliśmy. Lisopitomnik. Być może damy radę nawet zobaczyć za chwilę słowiański kuc. Wjeżdżamy do Krzywego Rogu, przynajmniej do oblasti Krywej Rogu. Krywy Rig. O kurde, żuk. Wjechaliśmy do miasta i czekamy na przejściu dla pieszych. Wyświetla się, ile czasu jeszcze trzeba czekać. Teraz jest 35-34 sekundy i to jest spoko. A tam nowsze lub starsze, często jeszcze radzieckie fury. Krzywy Róg. Przejeżdżamy przez Krzywy Róg, ale w związku z faktem, że nie za bardzo mamy czas i też niespecjalnie nas jakoś urzekła ta miejscowość, to i za bardzo jej nie pokażemy. Tutaj zauważyłem właśnie, że reklamuje się armia ukraińska. Dobrowolna armia. Ciekawe, czy no na pewno płaci za uczestnictwo w wojnie, w sumie, która ma miejsce. Z tyłu mamy stary budynek. Tu mamy inny stary budynek. Pewnie trochę biroli wam z tej miejscowości pokażę, ale jedziemy dalej. Taka moja obserwacja jeszcze na temat psów na wschodzie i zwierząt ogólnie. Oni mają psy, ale to muszą być psy rasowe. Tutaj nikt nie ma kundla. To jest taki, no nie wiem z czego to wynika, ale taki wschodni styl, że tu zwierzę trzymane w domu, pies to musi być jakiś rasowy, bo kundel to nie wiem, to gorszy. Ja to tego nie rozumiem i nie lubię. Ja właśnie lubię kundle, bo są wszystkie oryginalne i ciekawe. Każdy jest inny. Spójrzcie na to, przed nami 152 km, które będziemy jechali prawie przez 4 godziny. Myślę, że będzie wesoło. Odjechaliśmy pół kilometra dalej i już trochę rozumiem, dlaczego będzie takie opóźnienie. Swoją drogą przyroda piękna tu jest, zobaczcie. Czuję się jak w Polsce w latach 80. Czyli to są te słynne dziury, o których mi mówiłeś. Tak, to są te słynne dziury i ta trasa akurat nie ma innej. No jest trasa z Dniepra do Odessy. To są duże miasta. Dnipro i Odessa to są naprawdę duże miasta. Takie miasta wojewódzkie można by powiedzieć u nas. I nie ma drogi. Jest to teren niczyj. Wydaje mi się, że jest to między strefą wpływów różnych dwóch oligarchów i dlatego prawdopodobnie jest to teren niczyj i mają to ludzie gdzieś. To znaczy ci, którzy rządzą krajem. Po prostu nie ma drogi. Trzeba jechać dziurami, nie? Najgorszy z możliwych samochodów na tego typu trasy. Jeszcze Porsche 911 można by tu zabrać.
O, pisałem chyba od tamtej To trzeba przemyśleć, stary, bo wiesz, jak weźmiesz to między koła, to będzie niewesoło. Cofnij i spróbuj tam, ja bym od prawej uderzył. Tu przyjadł. No. I wiecie, najgorzej to jest tak, jak jest odcinek drogi taki, że jedzie się całkiem spoko, jedzie się szybko, rozpędzisz się i nagle kratery, to znaczy, no kratery, o tak jak tu w tym momencie. Czasami nawet nie wiadomo za bardzo, jak objechać takie dziury. Największy hardcore mieliśmy, jak po raz pierwszy chcieliśmy pojechać do Mołdawii, jeszcze nie do Naddniestrza, bo o istnieniu Naddniestrza z bratem nie wiedzieliśmy, ale do Mołdawii chcieliśmy pojechać tak jak Google Maps tam podpowiedziało. No i to Google Maps nas poprowadziło przez Czerniowcy między innymi, tu znowu kraterek. No i nie dość, że jechaliśmy wtedy Audi A4 takim, no nie za wysoko zawieszonym samochodem, jakby nie było, z dosyć delikatnym zawieszeniem, to jeszcze jechaliśmy w nocy, bo tak sobie na spontanie pojechaliśmy na noc. I pamiętam, że to była trauma. Zerwało nam wydech, bo po prostu były właśnie takie odcinki, że jedziesz szybko, nagle bum, koniec, o. To też jest ciekawy efekt, takie kolejny, które powstały, po prostu nikt już tego nawet nie robi, nie oszukują się. Natomiast główne drogi na Ukrainie są ok, no właśnie poza niektórymi, na przykład Odessa, Kijów leci się super, to jest, można powiedzieć, no, zbliżone też do autostrady. Kijów, Lwów również jest naprawdę ok, ale już taki Dniepr, Odessa nie, a przecież to też są naprawdę główne miasta. Wczoraj się gada, nie dość No stary, to jest w Afryce, podejrzewam, że są lepsze drogi. W Wenezueli nie ma takiej sytuacji, mimo takiego kryzysu, stary. To jest specjalność Ukrainy. A, Jezu, muszę coś... Nie? Nie. Tam pojadę. Trzeba się zastanowić, jak te kratery też wziąć. Znaczy, tu te raczej wulkany w tej sytuacji, żeby to nie zerwało zderzaka, nie? A jeszcze o jednej rzeczy powinienem wspomnieć, bo to w sumie dosyć istotne. Dlaczego tak jest? Nie jest tak dlatego, że Ukraina nie ma pieniędzy, chociaż wiadomo, jest kryzys, ale to tak zostało już od czasów komuny. Podejrzewam, że za Sojuza to było ostatni raz, jakkolwiek jeszcze odnawiane. Chodzi o to, że te pieniądze trafiają na te kontrakty i są rozkradane najczęściej. Oni przekazują tą kasę i nikt tego później nie kontroluje, ta kasa znika. Tiry też nie zasuwają tędy za szybko, zobaczcie sami. Zjechaliśmy trochę z tej głównej trasy, która leci równolegle i to też wygląda jak rajd, ale przynajmniej nie ma takich dziur strasznych. Jest żwir, ale jest przynajmniej w miarę płasko, można się jakoś trochę rozpędzić do tych przynajmniej 20 na godzinę. A teraz mijamy, tam u góry jedzie w tym momencie ciężarówka, która jedzie tamtą naszą trasą, gdzie jest więcej dziur. Tam jedzie tir. Zresztą niedługo będzie nas wyprzedzał tir, z tego co widzę.
na przykład spróbuję prawą, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Widzieliśmy samochody, które jechały równoległą drogą i tak naprawdę zapieprzały te łady i pomyśleliśmy, że do nich dołączymy, ale właśnie się skończyła ta alternatywna traska. Jest 18:33, mamy jeszcze 132 km do przejechania. Dojechaliśmy do jakiejś miejscowości, stamtąd przyjechaliśmy. Może dobrze, że tam jest pokazany czołg, ja myślę, że on pasuje tutaj akurat, bo czołgiem to spoko by się po tej drodze jeździło. Natomiast my dojechaliśmy do takiej miejscowości i wygląda na to, że tam już będzie spoko droga. Był kawałek nawet dobrej drogi, ale teraz jesteśmy znowu in the middle of nowhere, są ziły, jest krowa. Jest pan, który sobie tam siedzi i pani zaraz się mnie zapyta, dlaczego nagrywam. Здравствуйте. Zapytałem i pani powiedziała mi, seriozna, można внутри. И внутри? Wow. Сейчас, подожди. Tak to wygląda, moi drodzy. Super, pachnie w środku starym ciągnikiem. Jeździłem kiedyś z wujkiem starym ciągnikiem i mniej więcej tak samo jest. Мама, что таких машин немає? Nie, tu nas nie mnogo ich, потому что у нас бензин очень дорогий. Это бензин... Солярка, значит дизель, да? Так. I сколько on konsumuje na 100 km? Юра, а скільки вас наш газ бере на 100 кілометрів? 30 litrów na 100, wow. Zobaczcie, mnogo, da, ja także i думал, że 30 będzie. Piękny zachód słońca. Tutaj sobie piesy jakieś siedzą. Bezdomniaki takie typowe, ukraińskie. Przy stacji benzynowej. A teraz idziemy coś zjeść, bo jesteśmy oporowo głodni. Głodni? Wydaje mi się, że ostatnio jedliśmy śniadanie jakieś, uwaga, 7-8 godzin temu? Okej. Wbijamy. Smacznego. Na zdrowie. Zobacz, jakie przyzwyczajenie po tygodniu na Ukrainie, że nawet hot dogami mówię na zdrowie. To prawda. Dwa małe, dwa duże hot dogi i kawa. I całość kosztowała 30 zł z kawałeczkiem. O, mamy towarzystwo. Już, czekaj. Na razie ci kawałek bułki dam, bo sam jestem głodny, ziomku. Masz. No jedz. A zobacz, drugi jaki nieśmiały. Gdzie? Pod stołem, ale drugi już kiełbaskę przytulił. No mordko, nie mam, już oddałem ci wszystko. Po małym postoju w tamtym miejscu mamy dalej powtórkę z tej miejscowości, gdzie to było, znowu jedzie się dziurami. Znowu jest alternatywna droga obok, ale my ciśniemy asfaltem, starając się wyprzedzać tiry z prędkością 15 na godzinę. To jest coś niepojętego, te drogi, naprawdę. To jest coś niepojętego po prostu. No tutaj krater, spójrz. Krater stoi. No. Mi się wydaje, stary, że my jedziemy złą drogą. Nie jedziemy, właśnie na tym polega numer. Że to jest taka droga. Aczkolwiek moglibyśmy nie jechać wśród tych tirów faktycznie. Tu nie ma zjazdu w lewo? Ja to już nie widzę, bo ślepy jestem, ale wygląda... Nie. No jest, ale to nie dla naszego samochodu. Stary, wiesz co? No wiesz co, ten przed nami to... Dobra, nie nagrywam, bo to trzeba rozegrać grę. Znaczy, zwaną jeżdżeniem po Ukrainie. W sumie. Ale zachód słońca możecie sobie fajnie zobaczyć. Panią było gościa wyprzedzić, ale trochę trudno stwierdzić, czy się da. Ty czekaj, co, to nie dla nas. Co się stało właśnie? Tam mocno się złamał, wiesz co, tędy lepiej pojechać będzie. Ojej. Bartek, jak oceniasz pomysł wyjazdu na Ukrainę, na trasę Dnipro-Odessa takim samochodem nisko zawieszonym ze sportowym zawieszeniem? Może nie sportowym, ale takim w miarę twardym. Jest to pomysł idiotyczny, ale nie mam innego samochodu obecnie. A już tak kiedyś jechałem wcześniej, w 2015 i wiem, że jest to do zrobienia, a mieliśmy przyjechać z Dnipro do Odessy, więc cóż. Ale nie polecam, jeżeli ktokolwiek lubi, szanuje swój samochód. A ty czekaj, bo tu się może nie dać wyjechać, wiesz? Tu się może nie dać wyjechać, chociaż zaraz będziemy walczyć z tematem. Kontynuując,
Nie polecam, ale jeżeli macie wyluzowane podejście do przedmiotów, a ja raczej mam, to możecie. Dobra, niech tam teraz nie urwie nic ze środka samochodu. Aha. No i udało się. Ej, słuchajcie, to przebija wszystko chyba. To co widzimy przed sobą, przebija wszystko. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy dzisiaj. Nie wiem, spróbuję prawą stronę. To się stary wygląda jak lej po bombie. To chyba miska olejowa. No dobra, jedziemy dalej. Widzisz, że nie zazdroszczę też tym kierowcom tirów. Oni jadą służbowym. Ale to jest też ciekawe, bo w sumie tutaj jest sklep. Niby jest to w jakiś sposób zamieszkały teren, a jednak są kratery. Krater na kraterze. Ja więcej bym się nie zdecydował na tę podróż, gdybym ją pamiętał z 2015 roku, ale nie pamiętałem, że jest aż taka tragedia. Albo przez te 5 lat przez te 4 lata się zmieniła sytuacja na tych drogach. Być może jeszcze się pogorszyła. Podróżowałem po najbardziej bombardowanym kraju na świecie, czyli Laosie, i nie widziałem tam takiego hardkoru, jaki jest tutaj. Ja jestem naprawdę w ciężkim szoku i dzisiaj się aż zastanawiałem po prostu kilka razy, czy my na pewno nadal jesteśmy w Europie, czy może się gdzieś magicznie przeteleportowaliśmy do Azji. Masakra. Uważać za samobójców. Tak, ja myślę, że to jest trochę nienormalne. Tutaj nikt nie jechał niczym innym niż Łada albo jakiś wysoko zawieszony samochód. Ten po prawej się zastanawia widocznie, jak to rozegrać, co? Też mieliśmy takie sytuacje, że musieliśmy cofać. Wydaje mi się, że po swojej prawej ma taką dziurę, że man nie musiał odbić w lewo. A, puszcza tych. Nie ma mnie. Spójrz tu po prawej, co? Zresztą teraz tego nie widać już. To co? Chyba złapałem delikatnie, no. Podniosło samochód stary. Ała! Jesteśmy w dołku. No właśnie nie wiem, czy jechać tam, czy tędy pocisnąć. Masz 200. Trudno tu rozkminić, gdzie jechać, ale chyba... Nie no, w lewo chyba Daj mi pojechać. ten napęd. Trzymaj. No powiem ci, ryzykownie. Dobra, udało się. No on taki duży, to sobie może na to Patrz jak pozwolić. zapieprza. Chciałeś go? To jest bez zooma? To jest bez... Wiesz co? Ja bym chyba z lewej spróbował. Z lewej zupełnie? No, tak żeby... No, tak mi się wydaje. Ups. No spróbujmy. No słuchajcie, jedziemy i jeszcze jedna forma krateru. Nowy krater tam się pokazał. No grubo. 200 metrów dalej taki obrazek. Jesteśmy w Mikołajewie, jesteśmy padnięci. I tak wygląda budynek, w którym wynajmujemy mieszkanie. Tak wygląda samochód.
Jest totalnie zakurzony, upieprzony, no ale to norma. Dobrze, że w ogóle przeżył. Chwała niemieckim inżynierom. A tak wygląda słowiański cache. No ja uważam, że dzisiejszy dzień był bardzo interesujący i był bardzo ekscytujący, bo jakby nie patrzeć, prawdopodobnie jechaliśmy dzisiaj najgorszą drogą na świecie. Mikołajew, który chcieliśmy wam pokazać, raczej go wam nie pokażemy. Tam młodzież sobie siedzi, imprezuje, a my idziemy dalej. Bo podobno jakaś restauracja jest tu niedaleko. Na koniec dnia jeszcze chciałem pokazać wam, jak wygląda życie w podróży. Tutaj z karty ściągają się filmy na komputer. Pójdziemy do pokoju. Tutaj ładują się sprzęty. To podstawa, żeby na jutro wszystko było gotowe. A więc tak, dronik gotowy. Słuchawki, ja muszę mieć słuchawki, z nimi zawsze zasypiam, dlatego są tak rozwalone. GoPro musi być naładowane i gotowe na jutro. Pilot do drona, bateria do drona. Bateria do GH5, mam w sumie 3 takie baterie, żeby zawsze była w pełni naładowana, gotowa do akcji. Czasami wykorzystuję wszystkie 3 i to jest dosyć ważne. Jeżdżę z przedłużaczem, a dodatkowo jeszcze ładowarką USB z szybkim, przynajmniej jednym szybkim łączem. Cash mi sprzedał takiego Hinta, to jest fajne, bo szybko ładuje sprzęty. No i na koniec, kochani, chciałem pokazać wam mieszkanie, które Cash nazwał skrótowo i wstępnie Burdelem. To prawda, wystrój jest trochę burdelowy, ale to nieważne. Tu jest salon, łóżko. A tutaj jest jeszcze jedna sypialnia. Tam jest łazienka. A tutaj mamy idealną przestrzeń coworkingową, 2 laptopiki po jednej i po drugiej stronie. Co robi vloger, kiedy przyjeżdża do nowego miasta w nowym kraju? Edytuje vlogi. Jak zmieniamy często miejsce, gdzie siedzimy, to już tak nabraliśmy, jak to Cash przed chwilą zauważył, wprawy, że tutaj dobra, pakujemy, cyk, cyk, cyk. Tym sprawniej to idzie, czym dłużej podróżujemy. Ja mam z kolei tak, że jak przyjeżdżam do nowego miejsca, to pierwsze czym się zajmuję, to podłączenie wszystkich ładowarek, żeby następnego dnia sprzęt był naładowany. I nie będziemy dzisiaj pić koniaku, prawda? Nie, nigdy w życiu, Nie, to tylko taki gest, tak się powiedziałem koniak, usłyszałeś i... Ktoś zostawił, Tak, zostało. To nie nasze. Przypomniało mu się, że koniak ktoś zostawił w zamrażarce. Tak, dokładnie, tak, no. Cześć.